Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego mini serialu podróżniczo-przygodowo-historyczno-budowlanego pod tytułem Kamień na kamieniu. Dzisiaj pokażę wam stary polsko-krzyżacki zamek w Bobrownikach. Ale niestety dziś na zamku nikt nie będzie witał nas chlebem i solą, staropolskim zwyczajem. Dlaczego? Ano dlatego, że od kilkuset lat zamek jest już w totalnej ruinie. Muszę się śpieszyć z tą opowieścią, bo zachodzi słońce i zaraz będzie ciemno. Startujemy. Raz, dwa, trzy. Zamek w Bobrownikach nad Wisłą. Na zamkowe mury lepiej nie wchodzić. Raz, że są w bardzo zaawansowanej ruinie i w każdej chwili mogą się zawalić, a dwa, jest bardzo ślisko, zwłaszcza o tej niewdzięcznej porze roku, jaką jest zima. Z zamku już, jak sami widzicie, niewiele zostało. Główna wieża, obrys zawalonych murów wewnętrznych i zewnętrznych, no i trochę wykopanej, ukopanej fosy. Kilkadziesiąt lat temu, w latach 70., 80. przeprowadzono takie podstawowe prace rekonstrukcyjne, zabezpieczające. Tam widać te takie czasami, momentami w murach nowe wstawione cegły i od tamtych lat nic tutaj się więcej na zamku nie działo. Ale i trudno też spodziewać się, żeby takie miejsce dało się jeszcze w jakikolwiek sposób bardziej odbudować. Myślę, że już do zawsze, na zawsze ten zamek zostanie właśnie w takim stanie. Mam taką nadzieję, bo szkoda by było, żeby ten ostatni ostaniec wieży też się kiedyś przewrócił. Aczkolwiek pewnie właśnie tak będzie. Zamek w Bobrownikach zbudowano w pierwszej połowie XIV wieku, tak między 1330 a 1345, 50 rokiem. I teraz was zaskoczę. Sam byłem zaskoczony, gdy się o tym dowiedziałem. Jak widzicie, zamek stoi zaledwie kilka, może kilkanaście metrów od Wisły, ale nie zawsze tak było. W XVII-XVIII wieku Wisła podczas powodzi zmieniła troszeczkę swój nurt i jedna z jej odnóg zaczęła opływać. Zamek od tamtej strony, zaraz to będzie widać. I zamek przez ponad 200 lat stał na wyspie. A przestał stać na wyspie, kiedy we Włocławku postawiono tamę i ponownie uregulowano, strasznie trudny wyraz, bieg Wisły. Wyspa z powrotem stała się półwyspem. I zaraz powinien być ten fajny widok, taki najfajniejszy widok, który pozwala wyobrazić sobie, jak to kiedyś, dawno temu z tym zamkiem było. On górował sobie tutaj nad nurtem Wisły, strzegł przeprawy i co najważniejsze, przynajmniej dla Krzyżaków, no bo nie dla Polaków, uniemożliwiał, kontrolował szlak handlowy wiodący Wisłą aż do Gdańska. Gdy Krzyżacy zdobyli ziemię dobrzyńską, to wszyscy cały nasz polski handel miał przerąbane. Ten zamek był chyba, nawet bym się nie zdziwił, jeżeli nie najbardziej na południe wysuniętą krzyżacką twierdzą. O, tutaj widać kawałeczek tej odnogi, o której mówiłem, Wisły. Władysław Jagiełło bardzo był niezadowolony z tego, że zamek dostał się pod władanie krzyżackie. I bodajże 12 lat później, w 1405 roku, zamek od Krzyżaków odkupił. Ale nie na wiele to się zdało. Już 3 czy 4 lata później Krzyżacy zbrojnie zamek z powrotem zdobyli. Taka to była krzyżacka mentalność.
Najpierw coś sprzedać, a później z powrotem podbić. Zimno. No ale jak jest zima, to musi być zimno. Tam widać Włocławek, zamek w Bobrownikach, nie mylić z Bobrownikami położonymi na Śląsku. Leży około 20 km na północ od Włocławka, oczywiście w górę Wisły, czyli w kierunku na Gdańsk. Po tej samej stronie co Toruń. No ale wróćmy do historii. Zamek ostatecznie wrócił do Polski w 1410, w 1411 roku, oczywiście po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem, na podstawie układu pokojowego podpisanego z krzyżakami przez zwycięskiego, triumfującego Władysławę Jagiełłę. Zamek wrócił i co niezwykłe, na tym skończyła się jego wielka militarna historia. Granica Polski jeszcze kilkadziesiąt lat później, podczas wojny 13-letniej, przesunęła się dużo bardziej na północ i zamek przestał pełnić swoją funkcję militarną, gdyż był zbyt oddalony od granicy. Jeszcze tylko w 1510-1515 roku więziono tutaj rycerzy krzyżackich branych jako jeńców podczas wojny 13-letniej, ale nic więcej już się ciekawego tutaj nie. Zamek popadł w ruinę bardzo szybko. Już w 1640-50 którymś roku pisano o nim, że stoi w wielkiej ruinie i nie prowadzi do niego nawet most. Z przykrością muszę wam powiedzieć, że jeżeli tak to wyglądało 600-700 lat temu, to ten książę, który tutaj mieszkał, naprawdę był wyjątkową fleją. I oczywiście w tej chwili żartuję. Zamek, ponieważ nie jest dozorowany, nie jest zamknięty, każdy może tutaj wejść, to w tych resztkach zamkowych piwnic zrobiono sobie po prostu melinę i podręczny śmietnik. Szkoda. Więcej takich filmów, nie tylko z zamków w Polsce, ale i na całym świecie znajdziecie na moim blogu 40 lat i do piachu.pl. Zapraszam was do działu Kamień na kamieniu. Cześć!